Nazywam się Aleksandra Kozikowska, jestem technologiem w firmie HTM i dzisiaj Wam pokażę, jak działa funkcja Tool Life Management. Funkcja ta pozwala na automatyczną zmianę narzędzia z grupy po wykonaniu określonej pracy. Aby sprawdzić, czy mamy funkcję zarządzania z użyciem narzędzia, musimy przejść do tabeli narzędziowej, zmienić wyświetlanie. Może być tak, że nie mamy jej tutaj w tej tabeli, dlatego musimy sprawdzić w dalszym menu, czy funkcja ta po prostu nie jest odznaczona. Jeżeli opcja znajduje się na maszynie, to po prostu zaznaczamy tę funkcję i wyświetlają nam się w tym miejscu. Opcja Tool Life Management ma trzy opcje, które możemy zastosować. Możemy wymienić narzędzie po ilości wykonanych detali, po czasie obróbki lub po zużyciu narzędzia. W pierwszej tabeli, w tabeli A, podajemy w kolumnie Set ilość detali, które ma zostać wykonane przez narzędzie. Drugim wariantem jest czas użycia. Tutaj tak samo podajemy czas, przy którym narzędzie ma pracować, a w tabeli C podajemy maksymalne zużycie, jakie może mieć narzędzie. Jeśli wartość aktualna zrówna nam się z wartością detali, która ma zostać wykonana, pojawi nam się komunikat Not Good. Oznacza to, że przy wykonaniu następnej sztuki program zastosuje następne narzędzie z grupy. W tym miejscu mamy podany numer aktualnego używanego narzędzia. W momencie, kiedy nasza funkcja zadziała i narzędzie zostanie wymienione, to numer narzędzia się zmieni i operator wie, że funkcja zadziałała. Aby ustalić, z której tabeli będziemy korzystać, czy chcemy skorzystać z ilości sztuk, czasu czy zużycia, musimy wejść w parametry i zaznaczyć opcję sprawdzania. Jeżeli chcemy po ilości sztuk, to zaznaczamy pierwszą opcję. Jeżeli byśmy chcieli po czasie cyklu, zaznaczamy drugą opcję. A jeżeli byśmy chcieli po zużyciu, zaznaczamy opcję numer 3. A następnie w wybranej tabeli podajemy parametry, które nas interesują. W pierwszej kolumnie mamy numery narzędzia. W drugiej kolumnie są grupy narzędzi. Żeby zgrupować narzędzia, czyli w naszym wypadku narzędzie 8 i 9, wprowadzamy numer grupy, na przykład numer 1. I to już jest informacja dla naszego programu, że te narzędzia mogą znamiennie pracować. Druga wartość jest to wartość, w której podajemy ilość sztuk, które narzędzie ma wykonać. Załóżmy, że to będzie liczba sztuk 100. Trzecia kolumna jest to wartość detali, która jest aktualnie wykonana. Maszyna po wykonaniu programu automatycznie zlicza sztuki, które zostały już wykonane. W momencie, kiedy wartość nam się zwiększa, w tym momencie zmniejsza nam się wykres, który nam pokazuje w graficzny sposób, ile jeszcze jesteśmy w stanie wykonać detali. Następna kolumna są to grupy korektorów. W tym miejscu musimy wpisać, jaki korektor ma nasze narzędzie. Nasze narzędzie 8 ma korektor numer 8. Narzędzie 9 ma korektor numer 9. Zakładając, że narzędzia są bliźniacze, możemy ustawić temu narzędziu tą samą wartość wykonywanych sztuk, co narzędziu 8. Aby program nam wymieniał automatycznie narzędzia, wpisujemy numer grupy, czyli grupa narzędzia, TG równa się, w naszym przypadku jest to grupa pierwsza, czyli 01, i grupa korektora, czyli w naszym wypadku, tak jak wpisaliśmy poprzednio, w grupie pierwszej, czyli OG równa się 01. Przed pierwszym użyciem funkcji trzeba wejść w przycisk Init i zdecydować, czy nasza opcja ma uwzględnić wszystkie grupy. Jeżeli tak, to zatwierdzamy przyciskiem OK. Jeżeli chcemy zastosować się tylko do jednej grupy, to zaznaczamy group number i wpisujemy numer grupy, który nas interesuje i zatwierdzamy OK. Opcja ta posiada funkcję alarmu, która może nas poinformować o tym, że wszystkie narzędzia z danej grupy zostały zużyte. Musimy zaznaczyć to okno i wybrać, czy chcemy, by taka informacja się pojawiła, czyli no alarm, lub czy chcemy dostać alarm.
Jeżeli zdecydujemy się na to, że ma nam się wyświetlać komunikat alarmu po zużyciu narzędzi, możemy również wybrać, jaki to ma być alarm. Czy ma być to alarm B, C i D. Jeżeli zastosujemy alarm B, to po zaczytaniu ostatniego detalu maszyna nam się zatrzyma. Alarm C pozwala dokończyć pracę maszyny, a alarm D będzie tylko informacyjny. High Technology Machines Limited. Productivity Development.